No dobrze, więc dotarłam na najdziwniejsze chyba miejsce na Bali. To jest cmentarz tutaj w wiosce, która znajduje się naprzeciwko wulkanu Batur. Cmentarz ten jest o tyle wyjątkowy, że na Bali ogólnie ludzi się kremuje. Natomiast tutaj, na tym cmentarzu, lokalsi po prostu chowają zwłoki, tylko że oni ich nie chowają w ziemi, tylko właśnie budują takie konstrukcje z bambusa czy z liści czegoś i w tych właśnie konstrukcjach znajdują się zwłoki ludzi, które się rozkładają przez, nie wiem szczerze mówiąc jak długo one się rozkładają, zakładam, że na pewno kilka miesięcy i dopiero jak te zwłoki są już tak czyste, zostają kości, przenosi się czaszkę zmarłego w to właśnie miejsce. Lokalsi wierzą, że używanie ognia rozłości ich świętą tutaj górę Batur, wulkan, który jest ciągle aktywny. Dlatego właśnie nie kremują zmarłych, tak jak na pozostałej części wyspy, tylko właśnie w ten sposób obchodzą się ze zmarłymi. Te groby są właśnie skonstruowane w ten sposób, aby psy, małpy, inne zwierzęta nie wygrzebywały kości zmarłych. Aczkolwiek jestem szczerze mówiąc trochę tutaj zszokowana tym, jak to wygląda, bo to wygląda trochę jak śmietnik, powiem szczerze. Zgarnięte na dużą kubkę wysypisko z również szczątkami zmarłych. Tu są jakieś miski, tu są ubrania tych zmarłych, bo zmarłych tutaj właśnie się też grzebie w ubraniach. Na pewno jest to bardzo specyficzne miejsce do odwiedzenia. Trzeba tutaj wziąć łódkę. Łódka kosztuje między 600-700 tysięcy. Oczywiście kilka osób tam może wejść i wtedy te koszty się dzieli. Natomiast tak to wygląda. To, co jeszcze jest ciekawe na temat tego cmentarza, to tylko osoby, które są w związku małżeńskim, mogą tutaj być pochowane. Jeśli ktoś nie jest, to wtedy jest jakiś inny cmentarz w wiosce, gdzie tam się właśnie normalnie w ziemi chowa ludzi. Zapomniałam powiedzieć o jednej rzeczy. To jest święte drzewo, które ma niwelować zapach właśnie tutaj zwłok i nie ma świeżych zwłok, to inna sprawa. Natomiast rzeczywiście nie śmierdzi na tym cmentarzu zupełnie. Podobno właśnie to drzewo wydaje jakiś zapach, który ma niwelować, natomiast ja nie czuję żadnych zapachów, szczerze mówiąc, ani z tego drzewa, ani z tego cmentarza. Ciekawe miejsce. Jest to dziwne miejsce na pewno i bardzo jest mam takie dziwne uczucie, patrząc na te szkielety ludzkie, bo przyznam szczerze, że wcześniej nigdy nie widziałam na żywo. Czaszkę może gdzieś tam widziałam, ale takie, żeby cały szkielet, to nie widziałam. Jeśli jesteście w okolicy, to myślę, że warto odwiedzić, bo na pewno jest to również takie bardzo autentyczne miejsce, które ewidentnie nie jest przygotowane pod turystów. To jest po prostu tak, jak wygląda ten lokalny cmentarz tutaj. Wystarczy obrać kierunek Terunian. Link do Google Maps w opisie. Jak się dostaniesz do wioski, to wystarczy zaczepić pierwszego lepszego lokalsa, z którym się dogadasz po angielsku. To jest mała wioska i mam wrażenie, że wszyscy się znają, więc wieści, że chcesz się dostać na cmentarz, szybko się rozniosą i znajdą się na pewno chętni, żeby cię przetransportować na ten cmentarz. Samo płynięcie łódką zajmuje kilka minut. Powinno to kosztować około 600-700 tysięcy rupii, czy jakieś 150-180 zł za całą łódkę.